Czy myślisz, że to jest feminizm? You're a murderer! You are a murderer! You have blood on your hands! That's what you do! You have blood on your hands! Czy myślisz, że to jest weganizm? Czy myślisz, że to jest prawica, a to jest lewica? Czy to jest dla ciebie chrześcijaństwo, a to ateizm? A co jeśli powiedziałbym ci, że to tylko pojedyncze osoby? Czy zdarzyło ci się kiedyś napisać: czy poznałeś wszystkich katolików, himalaistów i homoseksualistów, żeby tak pisać? Czy może robisz to na podstawie kilku, a może nawet jednego przypadku, który utknął ci w głowie i ten jeden człowiek nagle staje się całą grupą ludzi, a czasami nawet uosobieniem idei, którą stara się lepiej lub gorzej zaprezentować? A może jest to wyjątek, albo osoba, która sama nie do końca rozumie, co chce reprezentować, albo po prostu została przez ciebie źle zrozumiana. No ale przecież występuje w telewizji, powiesz. Zaproszono go jako specjalistę, więc chyba mogę na jego podstawie oceniać innych ludzi, czyż nie? No nie do końca. Telewizja, podobnie jak inne media, ma tendencję do przedstawiania kontrowersyjnych postaci i radykalnych stanowisk, które mają za zadanie przyciągnąć uwagę i wywołać emocje. Podobnie jest w internecie, gdzie najgłośniej słychać osoby, które nie przebierają w słowach, wygłaszają oryginalne tezy i nie przejmują się konsekwencjami wypowiedzianych słów. Czy na ich podstawie możemy oceniać inne osoby o podobnych poglądach? Nie sądzę. Każdy z nas jest inny i każdy z nas może inaczej interpretować pewne idee, a tym bardziej w inny sposób wprowadzać je w życie. Dla jednej osoby ten sam zbiór poglądów może być pozytywnym stylem życia, a dla innej osoby okazją do krytykowania innych. Warto też pamiętać, że szufladkując całą grupę ludzi tracimy często bardzo wiele okazji do poszerzenia swojej wiedzy, jak i do zwyczajnego poznania nowych osób, z którymi oczywiście nie musimy się zgadzać. I wiem, że możesz pomyśleć, to oczywiste, po co to komukolwiek tłumaczyć? Boję się jednak, że żyjemy w czasach, w których dla wielu osób przestało to być tak oczywiste, jakbyśmy to sobie wyobrażali. Może zawsze tak było i nie jest to nic nowego. Ale czy to jest naprawdę dobra wymówka? Bo ja wiem, że najłatwiej pomyśleć, że weganie głodzą dzieci, feministki chcą kastrować mężczyzn, a narodowcy jedzą swastykę z wafelków. Że wszyscy Żydzi spiskują, muzułmanie się wysadzają, a myśliwi lubią torturować zwierzęta. Ale to, co najłatwiejsze, niekoniecznie musi być prawdziwe. I w sumie rzadko kiedy jest.